Więc moi drodzy, właśnie nagrałem ten odcinek i mam takie wrażenie, że on jest do niczego. W sensie jest jakieś 1 000 000 stopni gorąco, jest wilgotność taka, że to aż w ogóle głowa mała. Jest już późne popołudnie, strasznie chce mi się spać, bo bardzo mało spałem w nocy. I dzisiaj by miało być Q&A takie o niczym, bo myślałem, że będzie zabawnie, ale nie mam w ogóle energii i chyba nie wyszło zabawnie. No to będzie takie jak ktoś nie ma co robić, to niech sobie obejrzy, bo dzisiaj jest Q&A takie na niepoważnie, że nie ma żadnych poważnych pytań. Więc jak chcecie, to tam teraz będzie czołówka i potem będą pytania i możecie sobie zobaczyć, nie? Ale jak ktoś ma coś lepszego do roboty, to może niech coś porobi. A chociaż czasem może warto zmarnować te kilkanaście minut. Przepraszam, tak gadam, bo nie wiem. To będzie teraz czołóweczka i pytanka będą, jak ktoś chce. Yeah. Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Moi drodzy, naprawdę jestem w stanie w jakimś w ogóle takim, żebym poszedł tylko na dżemkę. Dlatego dzisiaj Q&A będzie troszeczkę inne. Moi kochani, musicie mi wybaczyć, ale dzisiaj nie będzie żadnych poważnych pytań. Mimo że pod ostatnim odcinkiem zadaliście ich bardzo dużo, bardzo fajnych. Obiecuję, że do nich wrócę, bo są naprawdę świetne. Dzisiaj będzie Q&A takie zupełnie o rzeczach nieistotnych, więc jak ktoś zasadniczo ma coś lepszego do roboty, to może iść do roboty. Dzisiaj będę próbował sam siebie przywrócić do życia i się lekko pobudzić różnymi waszymi zabawnymi komentarzami. Będzie tylko może jedno takie, nie tyle poważne, ile jakiekolwiek sensowne. Już mówię jakie. A mnie to strasznie ciekawi, jak to ojciec nagrywa. Tak w drodze, na wózku, czy jeszcze lepiej na rowerze. Moi kochani, to pytanie jest tylko reprezentantem całej grupy pytań, która się cały czas pojawia w różnych komentarzach o to, jak to jest nagrywane, czym to jest nagrywane i tak dalej. Więc chciałbym to raz, że tak powiem, konkretnie wyjaśnić i zostawić. Jeżeli ktoś będzie takich informacji czegoś potrzebował, bo sam chce coś nagrywać, albo po prostu chce się dowiedzieć, to proszę sobie posłuchać. Jeśli nie, to nie wiem, co można zrobić. Więc już mówię, moi drodzy, najpierw krótkie informacje sprzętowe dla tych, którzy są zainteresowani sprzętem. Jeżeli chodzi o kamery, to zasadniczo używam 3 kamer, zasadniczo. Pierwsza podstawowa to jest ta, którą kręcę wszystkie vlogi i wszystkie te rzeczy, które teraz widzicie. To, co teraz widzicie, jest właśnie kręcone tą kamerą. To jest Canon G czy tam G7X. To jest podstawowa taka kamera do vlogowania, bardzo prosta, bardzo łatwa w obsłudze, dająca całkiem niezłe efekty. Ponoć wszyscy tacy blogerzy, którzy zaczynali, się nią posługiwali, dlatego się nią posługuję. Bardzo polecam. Druga kamera, której używam, ona jest trochę poważniejsza i do takich fajniejszych zdjęć. Jestem jeszcze też trochę w trakcie jej ogarniania. To jest Blackmagic Pocket Kamera. Do niej jeszcze mam tam 2 obiektywy. Bardzo poręczna, bardzo taka kieszonkowa, a jednocześnie bardzo profesjonalna kamera, którą się da bardzo wiele zrobić. Trzecią kamerą, którą się posługuję, to oczywiście dla wszystkich wyczynowców, czyli GoPro Hero. Ja akurat się posługuję wersją Silver. Ona służy do kręcenia różnego rodzaju rzeczy takich w ruchu, jeżdżenia, biegania i tak dalej. Jest malutka, więc też jest bardzo poręczna. I to są zasadniczo 3 kamery. Nie posługuję się żadną większą kamerą z tego powodu, że jest to dla mnie bardzo nieporęczne, bo ja wszystko muszę mieć ze sobą w drodze, więc po prostu im wszystko mniejsze, tym lepsze. Tyle jeśli chodzi o kamery. Jeżeli chodzi jeszcze o inne zdjęcia, tak zauważyliście, jest też dużo zdjęć lotniczych. Tak, mam również drona, jest to DJI Phantom 4. Bardzo fajna rzecz, robi się nią super zdjęcia, a jeszcze fajnie się nią lata. Jest to co prawda trochę nielegalne i można dostać 150 000 mandatów albo innych aresztów. Możliwe, że się kiedyś zdarzy, na razie jeszcze nie zdarzyło, więc robię co mogę. Oczywiście staram się być w tym ostrożny, ale to jest bardzo, bardzo fajny sprzęt. Jeżeli chodzi o audio, to posługuję się takim bardzo malutkim mikrofonem, zupełnie osobno nagrywając dźwięk. Jest to tak zwany mikrofon pinowy, czyli taki wpinany, taki malutki, który podpinam do rejestratora, którym jeszcze osobno, że tak powiem, robi dźwięk. Mówię, u mnie wszystkie te wybory są związane z wielkością bagażu i z, że tak powiem, pojemnością rzeczy, które mogę nosić ze sobą, dlatego mam to wszystko w takiej miniaturowej wersji. Do tego dochodzi cała masa różnego takiego oczywiście gadżeciarstwa, przypinek, nieprzypinek, stojaków, tripodów, stojaków i tak dalej. Wszystko staram się, żeby było w jak najmniejszej, że tak powiem, wersji, pojemności i tak dalej. Jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć te sprzęty, to poniżej znajdziecie w opisie tego filmiku linki do poszczególnych rzeczy, których używam. Jeszcze jedna rzecz, czyli wszystko to jest montowane, posługuję się programem Final Cut Pro 10 czy też X. Prawdopodobnie, jak to mówią, program dla idiotów, ale profesjonalnych idiotów. Ja jestem trochę kimś takim, więc mnie to w zupełności wystarcza.
I teraz jeszcze kwestia, jak to wygląda, kto to montuje, jak to się nagrywa. Więc to jest wszystko bardzo śmieszne. Moi drodzy, tak jak wiecie, kiedyś nagrywałem z Marcinem i Marcin był odpowiedzialny za zdjęcia i za montaż, ale już od kilku miesięcy tak nie jest. Nie dlatego, że ja się z Marcinem pokłóciłem, broń Boże, tylko chodzi o to, że Marcin jest w Polsce, a ja jestem tutaj i potrzebuję też na bieżąco to robić. Marcin nie jest w stanie tego robić, więc od kilku miesięcy, chyba już jakieś 3-4 miesięcy, wszystko zasadniczo robię sam. Czyli wszystko sam nagrywam i wszystko sam montuję, muzykę i tak dalej, wszystko to jest, że tak powiem, mój montaż. Trafiający w niektóre gusta, w inne nie trafiający, w moje bardzo trafiający. Jest to zabawa przednia, w sensie czasem, kiedy sam muszę się nakręcić, na przykład dronem, no to jest to dosyć zabawne, żeby sobie z tym poradzić, jakby jakie sztuczki trzeba robić. Myślę, że kiedyś można by zrobić taki jakiś making of, jak to wygląda, jak szóstak ustawia drona, potem, że tak powiem, udaje, że ktoś inny tym dronem lata i spróbuje się pod tego drona podstawić, żeby zrobić sobie zdjęcie i tak dalej. Jest to śmieszne, momentami bardzo uciążliwe, ale bardzo mnie to bawi i to jest w ogóle super. Moi drodzy, to co najważniejsze, to cały ten sprzęt, to wszystko mam dzięki Wam, dlatego że to Wy zasponsorowaliście mi ten sprzęt. Co prawda będę musiał się wyposażyć w jedną nową kamerę, bo jedną w sensie obiektyw rozwaliłem i muszę kupić nową, ale wszystko to jest dzięki Wam, za co bardzo serdecznie dziękuję, za to, że chcecie mnie wspierać i jeżeli będziecie to robić dalej, to będzie w ogóle super. Dzięki Wam te filmy wyglądają tak jak wyglądają, a myślę, że nie jest tak źle. Ja mam oczywiście ogromny niedosyt i mam nadzieję, że to będzie się wszystko rozwijało i będzie trochę lepiej, nawet dużo lepiej. Bo mam jakieś tam ogromne ambicje, żeby robić fajniejsze rzeczy, więc myślę, że czasem tak będzie. Tyle, miało być krótko, oczywiście wyszło długo jak zawsze, ale tyle, że tak powiem, jakiegokolwiek wytłumaczenia, czym to kręcisz, jak to robisz i tak dalej. Moi kochani, kilka jeszcze takich pytań, że tak powiem, telewizyjno-obsadowo, żenująco, nie wiadomo po co, jakichś tam. Pytanie, które się bardzo często też pojawia pod bardzo wieloma odcinkami, na które bardzo chętnie odpowiem, bo też ostatnio się to pojawiło w jednym z odcinków. Mianowicie, co sądzisz o filmach GF Darwin, w sensie grupa filmowa Darwin? Otóż, chciałbym powiedzieć, że jestem absolutnym fanem filmów grupy filmowej Darwina. Nie mam pojęcia, dlaczego ogromna jakaś tam większość różnych komentarzy, oczywiście bardzo zagorzałych katolików, mówi, że to jest obrazoburcze i tak dalej. Uwaga, proszę Państwa, to jest kabaret. To są filmy satyryczne. Absolutnie uważam, niektóre są po prostu fenomenalne, a zazwyczaj te o Panu Bogu są w ogóle najlepsze, są najśmieszniejsze. Kochani, ze wszystkich, że tak powiem, kanałów komediowych na polskim YouTubie, które w 99% są absolutnie żenujące i nieśmieszne, absolutnie mnie nie śmieszą w ogóle te kanały komediowe, akurat kanał Darwina to jest po prostu jeden rodzynek, po prostu gdzie jest naprawdę zabawnie. Po prostu Sławek, w sensie facet, który gra szatana, to jest absolutny mistrz świata, muszę go poznać. A co jeśli mógłbyś sam wybrać, dokąd trafisz? A co jeśli piekło wcale nie jest takie złe? Cześć, nazywam się Sławek, jestem dyrektorem wykonawczym w Piekło 2.0 i spółka. Więc tak, bardzo lubię Darwina, uważam, że ten humor jest przedni, uważam, że Pan Bóg, kiedy ogląda filmy o Darwinie, znaczy nie o Darwinie, tylko filmy, które Darwin prezentuje o Panu Bogu, to przypuszczam, że ma ubaw popachy. Mam nadzieję, że mnie kiedyś Darwin zaangażuje do jakiegoś filmu i że razem coś zrobimy satyrycznego o Panu Bogu. Wiem, wtedy już będzie w ogóle oburzenie, Boże, nawet ksiądz takie rzeczy robi, straszne. Tak, to jest po prostu bardzo zabawne. Zobaczcie sobie, uważam, że hit hitów to jest po prostu Hiob versus szatan. To jest po prostu odcinek ponad odcinki. Panowie, po prostu dziesiątka to, co zrobiliście w tym odcinku. Witam wszystkich. Moje pytanie z innej beczki, mianowicie jak przytyć. Próbowałem już chyba wszystkiego, łącznie z modlitwą załamana. Absolutnie, jak to napisał, Kasia Kowalska. Kasia Kowalska, pytanie jest genialne. Cały YouTube jest wypełniony filmikami o tym, jak schudnąć, jak przytyć. Kasiu, w tym jestem mistrzem i mogę Cię tego nauczyć. Musiałabyś spędzić ze mną 3 dni, to Ci pokażę, co zrobić, żeby przytyć. Ja oczywiście rozumiem, że Twój problem może polegać na zupełnie czymś innym, ale generalnie polecam Ci, jest jeden najprostszy sposób. 3 razy dziennie McDonald's, rano, w południe i wieczorem, że tak powiem, tak jak modlitwa. Jeżeli się modliłaś, to połącz modlitwę z McDonaldem, będzie super, gwarantuję Ci. Ja co prawda jestem teraz w efekcie w dół, tak Wam się pochwalę, 23 kg w dół, to mimo to, że tak powiem, znam się na tym, co to znaczy przytyć. Nie załamuj się, dasz radę, próbuj, żryj, ładuj siebie jak najwięcej, będzie dobrze. Mój syn dzisiaj oglądał ze mną odcinek NW, w sensie niecodziennego vloga i mówi: ale ten ksiądz ma fajnie, bo nie musi głowy myć. Tak, jest bardzo wygodnie mieć łysą głowę, wtedy można ją myć czymkolwiek. Ja posiadam tylko 2 kosmetyki swoje kosmetyczne. Jeden to się nazywa pasta do zębów, a drugi to się nazywa żel do ciała całego. Bez różnicy, że tak powiem, która część ciała, wszystko działa tak samo. Po co ja to gadam w ogóle? To bez sensu. Ja mam takie pytanie. Ciotka przyjechała do mnie ze Szczecina
i pojechaliśmy na cmentarz. I powiedziała mi, żebyśmy następnym razem odpalali znicze od paschału, bo od innego ognia dusze czyścowe nie zyskują nic na tym. Wiecie, że według Pisma Świętego większość ludzi będzie po śmierci potępiona? Taka szansa jest tylko jedna. Jak sobie napiszesz jakieś pismo i wtedy według tego pisma rzeczywiście może tak jest, ale według innego pisma tak nie jest. Więc możliwe, że według Twojego pisma tak jest. Czy jak ojciec odprawia Eucharystię dla siebie samemu, to sam mówi sobie ksiądz kazanie? Naprawdę śmiechłem. Uwaga, odpowiedź jest zaskakująca. Tak, w takim sensie, wtedy kiedy jest Ewangelia i po Ewangelii przeznaczam zawsze kilka minut, czasem nawet dłużej, na to, żeby z tą Ewangelią posiedzieć. Oczywiście nie mówię na głos, nie jak idiota, ale tak próbuję wtedy tą Ewangelię przemyśleć i próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, jakby co to, że tak powiem, to słowo mi mówi. Więc w pewnym sensie tak, mówię sobie sam kazanie. Fakt może trochę poważniejszy. Bardzo lubię msze, takie na przykład 1 na 1. Zdarzyło mi się kilka razy w życiu takie msze odprawiać. Kiedyś taką dziewczynę spotkałem w Gdańsku, która chciała bardzo ze mną się spotkać, akurat nie miałem czasu. Jedyną rzecz, którą miałem wtedy do zrobienia, miałem odpowiednie mszę. Miałem po prostu pół godziny tam czasu i wiedziałem, że to jest jedyne pół godziny, kiedy tego dnia będę mógł odprawić mszę. Więc ją zaprosiłem, żebyśmy we dwójkę tę mszę odprawili, więc byłem ja, ołtarz i ona. I to było po prostu absolutnie mega. Oczywiście powiedziałem kazanie i tak dalej. A można ubrać się w spadochron? No można, w sensie trzeba mieć dużą powierzchnię ciała, więc ja mógłbym być niezły, ale pewnie to byłoby trudne. Zawsze powstaje tylko jedno pytanie, nie? Po co? Intrygują mnie te czarne paski na ojca koszulce. To szelki, plecak, czy może pajączek, żeby się nie garbić? Pozdrowienia z Torunia. W zasadzie to jest niewiarygodne, prawie pod każdym odcinkiem, w którym występuję w szelkach, prawie pod każdym odcinkiem pojawia się zawsze pytanie, co to ojciec ma na sobie? No ludzie, no szelki, co wy myślicie, że ja siedzę w plecaku? Naprawdę, że jak nagrywam odcinek, to trzymam plecak na plecach, chociaż ten pajączek był ciekawy dla niegarbienia się, ja się zawsze garbię, więc może taki pajączek by się przydał. To są szelki, uwielbiam szelki, nie cierpię pasków, nigdy nie nosiłem paska, w habicie mam pasek, ale do spodni noszę zawsze szelki, uważam, że szelki są absolutnie ekstra i tylko faceci z klasą noszą szelki, facet bez szelek jest facetem bez klasy. Tak powiedziałem ja, mądrość swoją tutaj akurat. Czy ojciec planuje zaprosić do vloga jakąś znaną osobę, na przykład bonusa BGC? No wyjdę pewnie na wieśniaka, ale ja nie mam bladego pojęcia, kto to jest bonus BGC. Pewnie sobie znajdę w internecie, ale nie mam pojęcia. Myślę, że tak, że w ogóle to byłoby ciekawe zrobić takie, jak to mówią, cross coś tam, nie? Crossovery czy cross coś tam, że się krzyżują youtuberzy, nie? Można by było. Wiecie, patrzę tam czasem na listę subskrybentów, którzy subskrybują Langustę. Jest wśród subskrybentów Langusty kilku takich youtuberów, którzy mają ponad 1 000 000 albo ładnych kilkaset tysięcy subskrybentów, na przykład różnych gamerów, którzy grają w gry. To byłoby ciekawe zrobić takie coś. Albo na przykład Wróbelek, którego bardzo lubię. Z Wróbelkiem bym chętnie nagrał jakiś odcinek, tylko że ona jest zabawna, a ja średnio, więc to mogłoby wyjść dosyć dla mnie niekorzystnie. Ale to, no nie, więc bardzo możliwe, że zrobimy jakiegoś cross coś tam, nie? Z jakimś innym youtuberem. To byłoby, uważam, całkiem zabawne. Jakie pytanie musiałabym zadać, żeby pojawiło się w filmiku? No właśnie takie, bo się pojawiło. Ale że zadałaś jeszcze jedno, to będzie jeszcze jedno. Opowie ojciec Adam jakiś dobry katolicki kawał. Opowiadałem już bardzo dużo katolickich kawałów, może opowiem tylko jeden. Święty Piotr idzie do Pana Boga i mówi: Panie Boże, słuchaj, jest taka sprawa, bo wiesz co, tam u bram raju stoją ateiści i chcą się z Tobą widzieć. Co mam im powiedzieć? A Pan Bóg mówi do Piotra: wiesz co, powiedz im, że mnie nie ma. Ale suchar. Lećmy dalej. Zrobi ojciec filmik 50 faktów o mnie? Tak, zrobię. Na 50 vloga zrobię 50 faktów o mnie. To było pytanie od mojej starszej siostry, która lubi oglądać filmiki modowe. Filmiku modowego raczej nie zrobię. Czy w niebie będą syreny albo jednorożce? Jeśli istnieją, to będą, tylko że nie wiem, czy istnieją. Czy pieski idą do nieba? To znowu od siostry. Mam taką nadzieję, nie wiem w ogóle jak to jest. Pewnie coś tam katechizm na ten temat mówi, ale mam nadzieję, że idą. Czy bliźniaki syjamskie w niebie będą rozdzielone? Tak. Woli ojciec budyń czy kisiel? W sumie to nie lubię ani jednego, ani drugiego, ale jeśli już miałbym wybrać, to chyba budyń czekoladowy. Dlaczego placki z rodzynkami w Piśmie Świętym mają negatywny wydźwięk? Nie, nie mają. I to też było od siostry. Czy te pytania są głupie? Nie, nie są. Czy istnieją głupie pytania? Nie, nie ma głupich pytań. Nie, są głupie pytania. Tak, nudzi mi się. Pozdrawiam. Mam więcej takich pytań, jak coś, nie wszystko naraz. To zapraszam. Bardzo ciekawe pytania, może być ich więcej. Pozdrawiam! No i teraz jest ząg, bo połowa komentarzy pod różnymi odcinkami brzmi mniej więcej w taki sposób: to ziewanie jest irytujące. Druga połowa komentarzy brzmi mniej więcej tak: ojciec, kocham Twój ziew, nigdy nie przestawaj. No i bądź tu mądry. I nigdy nikogo nie zadowolisz, nie? Na szczęście pojawiła się trzecia odpowiedź: jeśli trafi się odcinek bez ziewania, to gdzieś na świecie umrze mała panda. To mi rozwiązuje wszystkie problemy. W
każdym odcinku musi być grzewanie, żeby nigdy na świecie nie umarła mała panda. A też nie wiem, czy wiecie, ktoś mi napisał w komentarzu, że podobno pandy już nie są gatunkiem tym takim zagrożonym wymarciem, tam w takim sensie, że na wymarciu, tylko już jest ich tak dużo, bo tam coś jakieś 2000 chyba, że już jest całkiem nieźle. Więc w ogóle super, pandzia, poradziłeś sobie ekstra. Mam pytanie. Jakie byłyby pierwsze słowa Ojca do Jezusa, kiedy spotkacie się w niebie? Przepraszam do boju, ale prawdopodobnie pierwsze słowa będą o ja pierdzielę. Naprawdę, w takim sensie, że to się udało, że ja się tam dostałem i że Pana Jezusa spotkałem. A tak na poważnie, to ja bym nic nie powiedział. Ja bym się po prostu na niego rzucił i go wyściskał najprawdopodobniej. To bym właśnie zrobił. I to było w sumie jedyne chyba sensowne pytanie tego odcinka, które chciałem, żebyście usłyszeli. Czyli rzućcie się na Pana Jezusa. Tak całożyciowo, całosercowo, cało w ogóle cielesno, duszowo, emocjonalno, zmysłowo. Rzućcie się na Pana Jezusa, bo to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Rzucać się na Pana Jezusa i z Nim być. Yeah. Dziecka tam na mnie patrzą za drzwi. Patrzą tam za drzwi na mnie dziecka cały czas. No chodźże tu, chodźże, no chodźże tu, chodźże tu, chodźże tu. No. Chodź. To jest, słuchajcie, Emilka. Emilka mnie tutaj cały czas, czekaj, uważaj na statyw. Emilka mi tam cały czas patrzy za okna, jak ktoś gadam, więc cały czas muszę patrzeć na nią, co tam nie gadam. Tam jeszcze jest Franio. Chodź, Franio. No chodź, Franio, chodź. Chodź, Franio, chodź. Stań z tyłu, pokaż się z tyłu. O, jeszcze Dominik idzie. Chodź, Dominik. Musimy tu Dominika jakoś jeszcze władować. Tu jest Franio. Dominik, dawaj. O, tu jeszcze jest pan Dominik. Więc widzicie, w takich warunkach się strasznie trudno nagrywa odcinki, bo oni tam lumpią cały czas za tego okna i po prostu ja muszę na nich patrzeć. Więc to była tutaj rodzina, która mi towarzyszy. Jest jeszcze jedna, ale poszła na jakieś gimnastyki czy na coś, nie? Jeszcze ta. Tak. Lilianka tam robi. Więc pozdrawiamy wszystkich i machamy. Pa!